poprzednim odcinku minęliśmy Eginę i popłynęliśmy na wyspę Moni, która wyróżnia się tym, że mieszkają na niej dzikie pawie jelenie. Co czeka nas dalej? Płyniemy na południe w kierunku wyspy Poros. Take me on a treasure hunt. I long for something new. Have you heard the fairies when they sing and dance? Oh, I wish it was me every night. When I close my eyes, I see Ładnie, co? Wyspa Poros. Jest górzysta, więc z dala widać neoklasyczną zabudowę. Biało-rudawe domki ściśle obejmujące wzgórza. Na Poros składają się dwie wyspy, Saria i Calabria, które są połączone mostem. Myśmy zawitali do stolicy wyspy o nazwie, jakiej? Poros, która jest na Sarii. Poros jest popularna wśród żeglarzy. Leży stosunkowo niedaleko Aten, jest urokliwa i ma dużo miejsc do documowania. Na szczycie wzgórza widać wieżę zegarową z 1927 roku. Teraz, w roku 2020, akurat jest w remoncie. Jeśli zanurzysz się w pajęczynę uliczek, znajdziesz inną atmosferę niż w porcie. Urocze zakątki, gdzie toczy się codzienne życie. Ktoś uprawia kilkumetrowy ogródek między skałami, ktoś w załamaniu ścian postawił małą kamienną fontannę, a ktoś siedzi w fotelu w drzwiach wejściowych, słucha muzyki i podśpiewuje, nie zważając na przechodniów. Wypływamy. Wyspa oddzielona jest od Peloponezu cieśniną. Cieśnina liczy sobie około 200 metrów szerokości, ale dla przepływających jachtów pozostawiony jest wąski pas. Granice szlaku żeglownego są wyznaczone przez puławy. Pozostałą część wód zajmują kotwiczące jachty. Przez cieśninę przepływa też prom. Przeprawa cieśniną to fantastyczne doznanie estetyczne. Mijamy kolejne budynki przytulone do skały, aż docieramy do końca, gdzie stoi krzyż i malutka biała kapliczka. Następny punkt podróży to Hydra. Byliśmy tu już kilka razy, ale po raz pierwszy zacumowaliśmy w porcie. Dotychczas zawsze zatrzymywaliśmy się w zatoce Mandraki, oddalonej od portu o 2 km. Choć to moment tuż po pandemii, kiedy niewielu turystów i żeglarzy, to i tak trudno zacumować. Znaleźliśmy miejsce na trzeciego, obok polskiej załogi. Pozdrawiamy! Hydra ma bogatą przeszłość, o czym piszemy na blogu. Link do artykułu znajdziecie w opisie. Z tamtych czasów zostały piękne rezydencje bogatych kupców i kapitanów.
Hydra jest miejscem szczególnym. Nie ma tu ruchu kołowego. Dotyczy to również motorów i rowerów. Jedynym wyjątkiem są wozy ratunkowe, karetki. Uliczkami przechadzają się osły prowadzone przez gospodarzy. Wielu przybyszy jada w restauracjach skupionych wokół portu. Niektórzy je sobie chwalą. My jednak unikamy jadania w tym miejscu, gdzie jest gwar, chaos i pośpiech. W zagłębieniu uliczek znajdziesz mnóstwo wspaniałych tawern. Nasza ulubiona restauracja, Kryfo Limani, jest ukryta w patio. Zamiast sufitu nad głowami unoszą się rozłożyste korony drzew cytrynowych. To właśnie tu spadła mi do talerza dorodna cytryna, o czym pisałam na blogu. Niedaleko portu jest malutka wysepka, a na niej malutka, a jakże, kapliczka świętego Mikołaja. To miejsce ekstremalnie romantyczne. Czasami odbywają się tu śluby. Płyniemy do Monemvassy z Hydry. Płynęliśmy o 7 rano z Hydry. Wyszliśmy z portu. Udało się zacumować w porcie, co prawda longside'em potrójnym, no ale jest ok. Okazało się, że wielki statek, do którego żeśmy byli przycumowani bokiem, chce odpłynąć, no więc wszyscy musieli jednocześnie odpłynąć. A teraz płyniemy na Monemvassy. Jest wiatr jest tak, sztak, albo półwiatr nawet. Są dość spore fale, ale my płyniemy w zasadzie razem z falami, więc jest całkiem komfortowo. Wiatr dochodzi do 20. No i płyniemy, tak? Będziemy płynąć prawdopodobnie 10 godzin. Zobaczymy. Płyniemy do Monemvassy. No, z Monemvassą mam tak, że marzę o niej od dawna i jakoś zawsze się nie składa, żeby tam dopłynąć. Może tym razem się uda. Byłoby super. No, chyba się uda, skoro płyniemy w tym kierunku. No więc nie wiem, co wymyślam, ma się nie udać. Tylko długo. Kiedyś przepływaliśmy obok Monemvassy i wtedy skręciłam nogę i nie mogłam wyjść na brzeg, żeby ją zobaczyć. Widziałam tylko z pokładu jachtu, a z pokładu jachtu wygląda genialnie. Naprawdę genialnie. Zresztą zobaczycie. No dobra, zobaczymy. Zobaczymy jak tam.
Włączyliśmy silnik. Raptem, po kilkunastu minutach, silnik się zatrzymał. Znowu? Jak wiecie, mieliśmy już problemy z silnikiem. Ponieważ było duże zafalowanie, istniało prawdopodobieństwo, że do paliwa dostały się nieczystości. A więc pierwszy krok? Separator wody przy filtrze paliwa. Proszę, co to było? O. Trochę jest tutaj jeszcze. Brudne. Teraz płyniemy do Kiparisi. To jest takie miasteczko na wschodnim wybrzeżu Peloponezu. Chcemy tam nabrać paliwa do pełna, tak żeby mieć pewność, że mamy full paliwa. No ale jeszcze staniemy na kotwicy, bo chciałem sprawdzić, czy na śrubie nie ma jakiejś sieci. Wpadliśmy na jakąś sieć. Chciałem po prostu się upewnić, na śrubie nic nie ma. No, przygody. Wciąż się coś dzieje. Nie ma nudy, nie ma lipy, nie ma nudy. No. Ciekawe, czy dotrzemy do Monemvassy. Już wcześniej mówiłam, że nie jest to takie pewne. No i wykrakałam. No tak czy owak, to wiadomo, płynie się na żaglu, ale koniec końców silnik potrzebny, więc jak coś tam nie działa, to... Ale ja wierzę, że będzie działać. To na razie działa. No to czemu ma nie działać dalej? Wszystko dobrze. No więc zagadka. Czy popłynęliśmy do Monemvassy? Nie popłynęliśmy. I już nie popłyniemy. Za to znaleźliśmy piękną zatoczkę. Ojej, jak to się nazywało? Kiparisi? Kiparisi. No, jest tu pięknie. O tak. O, Marcin suszy portki. No, a nie jedziemy do Monemvassy, ponieważ mieliśmy kłopoty z silnikiem, więc się trochę już boimy tak daleko zapuszczać. Nie wiem, fatum jakieś nad tym Kiparisi, czy co? Wisi już strach płynąć. Nigdy się nie udaje, ja nie wiem, co to jest. Ale ja się nie udaje. Monemvassy, ja Cię jeszcze zobaczę.